Do szpitala przychodzi matka z synem. Chłopak nagle przewrócił się na ulicy. Od kilku miesięcy jest słaby i ospały. Matka wini o wszystko jego dziewczynę. Jak on tylko wyzdrowieje, to ja go na pewno od tej baby uwolnię. Pogotowie przywozi kobietę, która spowodowała wypadek. Policjanci podejrzewają, że mogła być pijana. Pacjentka i jej mąż chcą stworzyć rodzinę zastępczą dla trójki rodzeństwa z domu dziecka. Nie wypiłam ani kropli. Przecież wiesz, że nie piję. Jola, sama pamiętasz, jak kiedyś było? Jak dowiedzieliśmy się, że nie możemy mieć dzieci, Jola to bardzo przeżyła. Wtedy zaczęła pić. Pacjent, który przewrócił się na ulicy, czuje się coraz gorzej. Wkrótce okazuje się, że od kilku miesięcy matka podawała mu skrycie środki nasenne. Czego? Właśnie się dowiedziałem, że moja własna matka mnie truła, no. Kobieta chciała w ten sposób powstrzymać go od wyjazdu za granicę. Ty jesteś nienormalna! Szymon, spokojnie. Sobota rano. 35-letnia Jolanta Walkiewicz chciała odwiedzić swoją ciotkę, która mieszka parę kilometrów za miastem. Nagle straciła panowanie nad kierownicą, zjechała na przeciwległy pas ruchu i wjechała w przydrożny słup. Sama wezwała pogotowie. Teraz jest w szoku. Nie wie, dlaczego zjechała ze swojego pasa. Na szczęście nikt poza nią nie został poszkodowany. Kobieta jest przytomna i nie ma żadnych złamań ani widocznych obrażeń, tylko drobne zadrapania. Jednak dopiero na oddziale ratunkowym lekarze sprawdzą, czy jej życiu nic nie grozi. Naherzykowy brak głowy. Osłuchowo bez zmian. Naprawdę nie wiem, co się stało. Nie wiem, dlaczego zjechałam z tej drogi. Proszę się uspokoić, za chwilę będziemy w szpitalu. Poszkodowana kobieta przez całą drogę w karetce zapewniała sanitariuszy, że nie piła alkoholu i nie wie, dlaczego wjechała w słup. Jest bardzo przestraszona. W szpitalu czeka już na nią doktor Anna Nowicka. Za karetką, która przywiozła poszkodowaną, przyjechali policjanci, którzy byli na miejscu wypadku. Muszą sprawdzić, czy kobieta nie piła alkoholu. Dziękuję. Pani Jolanto, pamięta pani moment wypadku, czy straciła pani przytomność? Nie, wszystko pamiętam. Pamięta pani, dobrze. Segregacja. Dzień dobry. Dzień dobry. Potrzebowali, żebyście zbadali krew na obecność alkoholu tej kobiety. Oczywiście, ale nie teraz. Proszę czekać. Pacjentka jest bardzo zdenerwowana. Już z karetki zadzwoniła do męża i powiedziała mu o wypadku. Mężczyzna jest w drodze do szpitala. Małżeństwo stara się stworzyć rodzinę zastępczą. Sami nie mogą mieć dzieci. Już od kilku miesięcy spotykają się z trójką rodzeństwa z domu dziecka. Przygotowali już dom na ich przyjęcie. Jeśli jednak kobieta piła alkohol, czeka ją sprawa karna, a wtedy opieka nad rodzeństwem będzie niemożliwa. Dziękuję. Pani Jolanto, zbadam panią teraz, dobrze? Proszę mi pokazać. Tutaj widzę otarcia. Później założymy opatrunek. Oczywiście. Zrobimy pani teraz USG i zrobimy badanie na obecność alkoholu. Wie pani o tym? Pani doktor, ale ja nie piłam alkoholu. Ja od bardzo długiego czasu nie piję, wcale. Ja tak nagle zjechałam z tej drogi, nie wiem, chyba te oczy mi wysiadły. Ale co to znaczy? Nie wiem, czasami źle widzę, coś mam z oczami. Nawet widzę podwójnie, łzawią mi. Miałam z tym iść do lekarza, ale mam teraz takie zamieszanie i nie miałam kiedy. Rozumiem, ale tak czy inaczej to badanie musimy jednak zrobić. A czy pani nie leczy się Nie. na coś? Nie. Na pewno? Nie. A nie jest pani w ciąży? Nie, niestety nie mogę mieć dzieci. Rozumiem. Jeszcze chwilę. Nie, no tutaj też nie widzę żadnych nieprawidłowości. Dobrze, w takim razie kończymy badanie. Na pewno nie ma żadnych złamań, ale zrobimy jeszcze RTG Dobrze. czaszki, kręgosłupa szyjnego i klatki piersiowej.
Przepraszam, pani doktor, pacjent z sali obserwacji skarży się na ból ręki. Nalegałaby pani doktor podeszła. Dobrze, już idę. W szpitalu przy Biskupińskiej lekarze przyjmują dzisiaj wielu pacjentów. Niektórzy są zniecierpliwieni czekaniem, tak jak Wanda Topolska, która wypytuje doktora Szewczyka, kiedy jej syn zostanie przyjęty. Bardzo prosimy. No przykro Ale mi, on cierpi. przykro mi, mamy dużo pacjentów. Proszę czekać na swoją kolej. To Polski Szymon. Oto właśnie mój syn. Okej, dobrze. To ja myślałem, że pani z dzieckiem przyszła. Rozumiem? Jest moje dziecko. Rozumiem, dobrze. Zapraszam pana. Czy ja też mogę wejść? Nie, proszę poczekać tutaj. Nadopiekuńcza matka mimo niezadowolenia zostaje w poczekalni, a doktor Robert bada swojego pacjenta. Chłopak przewrócił się na chodniku, gdy szedł z matką po zakupy. Ma uszkodzoną rękę i nie wie, dlaczego właściwie się przewrócił. Rozumiem, ściągniemy marynarkę. Proszę, ja pomogę panu. Dobrze, gdzie boli? Tutaj najbardziej w barku. Dobrze. Przepraszam, doktorze, mogę odebrać? To naprawdę bardzo ważne. Proszę. Cześć, Anitko. Do pacjenta dzwoni dziewczyna, z którą spotyka się od pół roku. Niepokoi się, bo chłopak nie przyszedł na umówione spotkanie. Tak, w szpitalu. Dziewczyna chce natychmiast przyjechać do szpitala, chociaż wie, że spotka tam matkę chłopaka, która jej nie znosi. Mama ze mną przyszła. Na Biskupińskiej. Dobrze, to czekam. Hej. Przepraszam, doktorze, to moja dziewczyna. Martwi się o mnie. Fajnie pan ma. Kobiety się o pana martwią. Przeniesiemy tutaj troszeczkę. Głupio, co? Dorosły facet. Nie, no fajnie. Ale wracając do ręki, to... No, ma pan silny obrzęk stawu barkowego. Będziemy musieli zrobić prześwietlenie. Jeżeli to nic groźnego, poleży pan trochę z okładem z lodu. Co się dzieje? Źle się pan czuje? Od jakiegoś czasu coś dziwnego się ze mną dzieje. Mam zawroty głowy i jestem strasznie słaby. To chyba przemęczenie, bo ostatnio bardzo dużo się uczyłem. Kończę właśnie inżynierię. Dostałem półroczny staż w świetnej firmie za granicą. Rozumiem, to rzeczywiście może być przemęczenie. Zobaczymy, co pokażą wyniki podstawowych badań. No i gratuluję stażu. To ja się o niego zamartwiam, jak on sobie tam poradzi. Taki chorowitek od dziecka. No i proszę, jeszcze nie wyjechał, a już wylądowaliśmy w szpitalu. Mamo, proszę cię. Dobrze, zabieramy pana na prześwietlenie. Szymon to jest moje jedyne dziecko. Sama go wychowuję. Martwię się o niego. Pierwszy raz ma wyjechać tak daleko sam, a przecież od dziecka był taki chorowity. A to grypa, a to katar. Ciągle musiałam dbać i pilnować, żeby witaminy brał. A ostatnio to już był koszmarnie przemęczony. Wszystko przez ten pomysł z wyjazdem na staż. Do szpitala przychodzi mąż pacjentki, która spowodowała wypadek. Są z nim dzieci z domu dziecka. Zanim na stałe zamieszkają z nowymi opiekunami, spędzają z nimi każdy weekend. Grzesiek, chodź. Proszę pana, proszę usiąść i poczekać na panią doktor, dobrze? Ale czy ciocia jest zdrowa? Kochanie, nie wiem, musicie poczekać na panią doktor. Usiądźcie sobie. Dobra, no to z pana żoną przyjechaliśmy. Była przytomna, nie wyglądało to źle. Panowie jesteście z powodu tego wypadku tutaj, tak? No tak, musimy wiedzieć, czy żona była pod wpływem alkoholu. Moja żona nie pije. Tak, ciocia nie pije, ale nasza matka to tak chleje, żeby do auta nie wsiadła. Nie mów tak. No bo co, taka jest prawda. Nasza prawdziwa matka to pijaczka. Ale ciocia Jola nie pije. Dobra, uspokójcie się, chodźcie, usiądziemy, ogarniemy się, zaraz zobaczę, co się dzieje. My z żoną nie możemy mieć dzieci, dlatego postanowiliśmy zostać rodziną zastępczą dla tej trójki rodzeństwa. Cały czas się jeszcze staramy, bywają u nas w weekendy, a teraz jeszcze moja żona miała wypadek. Mam nadzieję, że jej się nic nie stało. Pacjentka, która spowodowała wypadek samochodowy, czeka na kolejne badania. Kobieta wciąż myśli o dzieciach, którymi mają się z mężem zaopiekować. Jest to trójka rodzeństwa, która wychowywała się w rodzinie alkoholików. W ich rodzinnym domu ciągle były awantury. Ojciec je bił, a matka w ogóle się nimi nie zajmowała. Dzieci szybko przywiązały się do nowych opiekunów. My się z mężem opiekujemy taką trójką dzieci. Mamy zostać rodziną zastępczą dla nich, dla tych wspaniałych dzieci. Prawda? Idź, kochanie, do wujka, dobrze? To ja ją zaprowadzę, a damy cioci odpocząć, tak? Chodź. Wujku,
Wujku, ciocia tam leży tu na łóżku, jesteś. widziałam. Dzień dobry, Anna Nowicka. Zajmuję się pana żoną. Jak ona się czuje? W miarę w porządku. W wyniku tego wypadku doszło do takich drobnych otarć. Ma rany na głowie od uderzenia w kierownicę, ale generalnie w porządku. Tylko nadal nie wiemy, dlaczego zjechała na drugi pas. Twierdzi, że ma jakieś problemy ze wzrokiem. Ciągle ją badamy. Mogę się z nią zobaczyć? Tak na chwilę. Dobrze. Grzesiek, zaopiekuj się rodzeństwem, dobrze? Sami niech się sobą zajmują. Proszę cię. Grzesiek, coś ty taki. No jaki? Taki głupi i niegrzeczny. Najstarszy z rodzeństwa nie chce pokazać, że niepokoi się zdrowiem swojej opiekunki. Związał się z nią i jej mężem, a teraz boi się, że z powodu wypadku oddadzą ich z powrotem do domu dziecka. Najstarszy. Zaraz wrócę. Ale ten Grzesiek jest. Ciocia z wujkiem są naprawdę fajni, a on jak się kurczę zachowuje. I to teraz, gdy ciocia jest chora. On jest taki obrażony na wszystkich. I dlatego to ja muszę się zawsze wszystkim zajmować. Pacjentka i jej mąż boją się, że choroba kobiety przeszkodzi im w stworzeniu rodziny zastępczej. Najstarszy z rodzeństwa jest przekonany, że będzie musiał wrócić do domu dziecka. Jestem tak bardzo chora, że nie dadzą nam dzieci. Dzień dobry. W szpitalu pojawia się dziewczyna pacjenta, który przewrócił się na ulicy. No nie, ja nie mogę. Mnie oskarża o to, że jej synka odbieram. Zaborcza matka nie chce, żeby syn wyjechał za granicę. W tajemnicy faszeruje go środkami nasennymi. Ja wcale nie zażywam leków nasennych. Żadnych. Pierwszy raz widzę matkę, która truje własne dziecko. Chłopak jest wściekły, kiedy dowiaduje się, co zrobiła jego matka. Wiedziałam, że to jest takie niebezpieczne. I dlatego podawałaś mi te prochy, tak? Do szpitala przychodzi młody mężczyzna, który nagle przewrócił się na ulicy. Od kilku miesięcy czuje się coraz słabszy. Do szpitala przyprowadziła go nadopiekuńcza matka. Kobieta za wszelką cenę nie chce dopuścić do wyjazdu syna za granicę. Szymon to jest moje jedyne dziecko. Sama go wychowuję. Pogotowie przywozi kobietę, która spowodowała wypadek. Razem z mężem chce stworzyć rodzinę zastępczą dla trójki rodzeństwa z domu dziecka. Tymczasem policjanci muszą sprawdzić, czy nie prowadziła pod wpływem alkoholu. Jeżeli była pijana, nie będzie mogła zaopiekować się dziećmi. My z żoną nie możemy mieć dzieci, dlatego postanowiliśmy zostać rodziną zastępczą dla tej trójki rodzeństwa. Mąż pacjentki boi się, że mogła ona spowodować wypadek, będąc pijana. Kobieta przez jakiś czas nadużywała alkoholu, kiedy dowiedziała się, że nie może mieć dzieci. Marcin, nie wypiłam ani kropli. Przecież wiesz, że nie piję. Jola, sama pamiętasz, jak kiedyś było? Byłam załamana. Sam wiesz, jak było. Jeżeli możesz tak do mnie mówić, to lepiej wyjdź. Idź do dzieci. Rodzice zastępczy powinni być osobami, które nigdy nie weszły w konflikt z prawem. A jeśli kobieta zostanie ukarana za wypadek spowodowany pod wpływem alkoholu, będzie po tym ślad w policyjnych aktach. Jak dowiedzieliśmy się, że nie możemy mieć dzieci, Jola to bardzo przeżyła. I wtedy zaczęła pić. Ja nie zauważyłem tego. Dopiero terapeuta jej pomógł. To jest naprawdę dobra kobieta. Po prześwietleniu ręki pacjenta, który do szpitala przyszedł z nadopiekuńczą matką, okazało się, że chłopak ma jedynie mocno stłuczony staw barkowy i wystarczy go usztywnić. Jednak lekarza zastanawia, dlaczego młody i na pozór zdrowy mężczyzna nagle wywrócił się bez żadnej widocznej przyczyny. Pacjent od dłuższego czasu jest bardzo słaby, narzeka na nagłe zawroty głowy i ciągłe zmęczenie. Dobrze, proszę zapiąć. A od dawna się pan tak słabo czuje? No, właściwie to od momentu chyba, jak zacząłem się starać o ten staż. To był konkurs, było kilka etapów, duża konkurencja. Uczyłem się i pisałem projekt konkursowy dniami i nocami. Troszkę podnieść, będzie lepiej? No tak, ale konkurs pan już wygrał. Odpoczął pan trochę, a osłabienie nie minęło, tak? No w zasadzie nie, no. Właściwie to cały czas bardzo słabo się czuję. Nawet przestałem grać w siatkówkę, bo nie miałem po prostu na to siły. No rozumiem. Wie pan co, zrobię panu jeszcze badania neurologiczne. Chodźmy, ręka gotowa. Co się dzieje? W głowie mi się bardzo zakręciło.
Okej, dobrze, to proszę... Pacjent nagle poczuł się gorzej. Nie wie, że jego matka od kilku miesięcy bez jego wiedzy podaje mu środki nasenne. Kobieta liczy na to, że syn będzie słaby i nie wyjedzie za granicę. Matka zdaje sobie sprawę, że podawane przez nią leki mogły synowi rzeczywiście zaszkodzić. Na oddział przyjeżdża dziewczyna pacjenta. Kobiety nie znoszą się nawzajem. Rozmawiałam z Szymonem przez telefon. Niech mi pani powie, co z nim. Nie czuł się dobrze ostatnio. Bzdura, nie czuł się źle. W końcu to ja jestem jego matką, z nim mieszkam, chyba wiem lepiej. Matka pacjenta uważa, że przez swoją dziewczynę syn spędza mniej czasu w domu i że to ona namówiła go do wyjazdu na zagraniczny staż. Czemu jesteś na wózku inwalidzkim? Nic, mamo, takie są procedury. Cześć, Szymon, jak się czujesz? Fajnie, że przyszłaś. Panie doktorze, dlaczego mój syn jest na wózku inwalidzkim? Tak jak powiedział, takie są procedury. Przepraszam, muszę zbadać pacjenta. To straszne jest zobaczyć własne dziecko na wózku inwalidzkim. Mój mąż nas zostawił, jak Szymek był malutki. Załamałam się wtedy, nie mogłam się pozbierać. I wtedy Szymuś miał może 6 lat. Podszedł do mnie i powiedział: mamusiu, nie martw się, ja się tobą zaopiekuję. I opiekował się mną, zawsze. A ja nim. No przecież mamy tylko siebie. Ja nie rozumiem, po co ta dziewczyna przyszła. Matka Szymona najchętniej traktowałaby mnie jak powietrze. Kiedy przyszłam do nich pierwszy raz na obiad, nie zamieniła ze mną prawie słowa. A teraz? Teraz też. Najchętniej chciałaby, żebym sobie stąd poszła. No ale bez przesady. Przecież jestem jego dziewczyną. Też mam prawo tutaj być. Matka pacjenta i jego dziewczyna są zmuszone czekać wspólnie na wiadomość o stanie zdrowia chłopaka. W tym czasie dr Robert bada go neurologicznie. Proszę dotknąć brodą klatki piersiowej. Okej. Wyprostować nogi, tak, dobrze. Okej, dobrze. Proszę usiąść, proszę podwinąć nogawki. Wszelkie odruchy są prawidłowe. Dr Robert nie wie, że pacjent jest podtruwany przez własną matkę. Środki nasenne, które mu w tajemnicy podaje, mogą być wykryte tylko przez specjalne badanie krwi. W porządku. Tak, proszę teraz stać. Zrobimy próbę Romberga. Proszę wstać, wyprostować rękę przed siebie i zamknąć oczy. O, tak. Dobrze, w porządku. Okay. Proszę zdjąć okulary. Otworzyć oczy. Źrenice mało reaktywne. Dobrze, proszę założyć sobie okulary. Co to, doktorze, znaczy? Jeszcze nie wiem. Panie doktorze, tak? Czy mogę dostać coś przeciwbólowego? Ale dostał pan przecież już. Ale teraz głowa mnie strasznie rozbolała. Aha, dobrze. A często pana boli? Ostatnio często i to mocno. Dobrze, zlecę dodatkowe badania. Proszę dać coś przeciwbólowego panu. Wszystko to wygląda niepokojąco. To już nawet nie chodzi tylko o rękę stłuczoną, ale moim zdaniem pacjent ma bardzo poważną anemię. Zobaczymy oczywiście, co pokażą wyniki badań, ale ten jego wyjazd na staż stoi pod dużym znakiem zapytania. Pacjent zaczął spotykać się ze swoją dziewczyną pół roku temu. Młoda, energiczna kobieta namówiła go na wyjazd na zagraniczny staż. Chce, żeby po jego powrocie zamieszkali razem. Matka nie chce do tego dopuścić. Podtruwa syna w nadziei, że w ten sposób zatrzyma go w domu. Ja wiem, że pani mnie nie lubi, że może nie podobam się pani, ale no nie za bardzo. To nie o to chodzi, czy ja panią lubię, czy ja pani nie lubię. Pani po prostu niszczy moje dziecko. Nie rozumiem. A ja myślę, że doskonale pani rozumie. To pani go w końcu namówiła, żeby pojechał na ten staż. I o to mnie pani oskarża? To go niszczy? Że się rozwija? Że w końcu będzie robił to, o czym marzy? Tak, ale pani go nie zna. Pani tego nie rozumie. No to niech mi pani wytłumaczy. Szymuś nie poradzi sobie sam w tym Londynie. On nigdy sam nie mieszkał. Nigdy nie był sam za granicą. Czy naprawdę to tak trudno zrozumieć? Niech mu może pani w końcu pozwoli spróbować. Dorosły już jest. Doktorze, ja muszę z panem porozmawiać. Przykro mi, teraz nie mogę. Ale to jest bardzo ważne, ja proszę. Matka pacjenta boi się, że lekarze wykryją środki nasenne w organizmie jej syna i jej tajemnica wyjdzie na jaw. No nie, ja nie mogę. Mnie oskarża o to, że jej synka odbieram. A przecież to jest dorosły facet, który powinien żyć własnym życiem. Jak on tylko wyzdrowieje, to ja go na pewno od tej baby uwolnię.
Doktor Anna ma już wyniki badań krwi swojej pacjentki. Okazuje się, że kobieta nie piła alkoholu. Nie, pacjentka była trzeźwa. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. Lekarka zastanawia się, co w takim razie było przyczyną wypadku. Pacjentka już wcześniej mówiła o kłopotach ze wzrokiem. Lekarka chce wezwać na konsultację okulistę. Przepraszam. Masz teraz dowód. Głupio. Poza tym wyniki badań krwi są prawidłowe. Prześwietlenie czaszki, klatki piersiowej i kręgosłupa szyjnego też. To może już ciocia iść do domu? Niestety jeszcze nie. Ale dlaczego? Wolałabym jednak porozmawiać o tym z państwem. Dzieci, idźcie tam do baru. Tam jest automat. Kupcie sobie jakieś batoniki. Dobrze? Grzesiu, ty też. Idź z rodzeństwem. Co prawda wyniki dotychczasowych badań są prawidłowe, ale niestety dalej nie wiemy, skąd u pani te problemy ze wzrokiem. To może być coś niepokojącego? Tego nie wiem, dlatego chcę poprosić o konsultację okulistę, ale nie będę ukrywała, że to może być groźne, ale nie musi, dlatego trzeba to sprawdzić. No dobrze, to jak trzeba, to proszę. Dobrze, to ja wrócę z koleżanką, a na razie proszę leżeć. Coś mi jest. To cię wyleczą. No, ale wiesz, o czym mówię. Jak jestem tak bardzo chora, że nie dadzą nam dzieci. Ja naprawdę źle widzę. Nie chciałam cię martwić, nic ci nie mówiłam, ale mam coś z tymi oczami. Jola, daj spokój. Takie myślenie jest bez sensu. Zobaczysz, zaraz stąd wyjdziemy. Wszyscy razem. Czy on myśli, że ja nie widzę? Że nie widzę, jak bardzo się martwi? Te dzieci... Ja wiem, że one nie są nasze, że niedługo, jak skończą 18 lat, to pójdą w świat. Że więcej ich nie zobaczymy. Ale teraz chcę stworzyć im dom. Prawdziwy, ciepły, rodzinny dom. Proszę, żeby pani usiadła. Wezwana przez doktor Annę okulistka bada pacjentkę. Kobieta boi się diagnozy. Małżonkowie muszą spełnić określone warunki, żeby móc stworzyć rodzinę zastępczą. Opiekunowie powinni być na tyle zdrowi, żeby na co dzień bez przeszkód zajmować się dziećmi. Pacjentka i jej mąż od wielu miesięcy są sprawdzani przez różne instytucje. Za kilka dni dzieci będą mogły zamieszkać u nich na stałe. Jeśli jednak choroba pacjentki dr Anny okaże się poważna, plany rodziny legną w gruzach. Nie widzę. Nie widzę. Dziękuję. A jeszcze zbadamy pani źrenicę. Tak. Dziękuję, może się pani położyć już. Dziękuję. Jest ograniczenie widoczności w skrajnych położeniach gałki ocznej. Zrobiłabym tomografię komputerową z kontrastem. Przed pokojem lekarzy niecierpliwie czeka matka chłopaka, który zasłabł na ulicy. Kobieta chce koniecznie porozmawiać z doktorem Robertem, żeby sprawdzić, czy lekarz zorientował się, że od kilku miesięcy faszeruje swojego syna środkami nasennymi. Ale ja martwię się, bardzo proszę. Kiedy naprawdę nie mogę, mam masę Ale ja pracy. panu doktorowi zajmę tylko chwileczkę. Dobrze, słucham. Ale ja bym prosiła o rozmowę w 4 oczy. Dobrze, zapraszam panią. Proszę. Panie doktorze, co dolega mojemu synowi? Proszę pani, to po to ta rozmowa w 4 oczy? No martwię się o syna. Chciałabym wiedzieć, co mu dolega. Jestem matką. Jeszcze nie wiem, podejrzewam, że ma anemię. No, mam wyniki badań, muszę się skonsultować z neurologiem. Czyli to jest anemia, tak? Tylko tyle? A co jeszcze mogłoby być? No ja nie wiem. W końcu to pan jest lekarzem. Czy jest coś, czego pani mi nie powiedziała? Nie. Ale to ja bym się chciała coś dowiedzieć od pana doktora. Nie wiem, dziwna jest ta kobieta. Traktuje dorosłego syna jak małe dziecko. Jeszcze ta rozmowa. Ja miałem wrażenie, że ona coś wie, ale nie chce powiedzieć. Zresztą nie wiem, no może jestem przemęczony. Doktor Robert chce omówić wyniki badań krwi swojego pacjenta z neurologiem, doktorem Morawskim. Badania wykluczyły anemię, którą podejrzewał lekarz. Co w takim razie dolega chłopakowi? Elektrolity też. No tak, chłopak jest bardzo osłabiony, ma częste bóle głowy, mało reaktywne źrenice. Ostatnio podobno bardzo dużo się uczył, chciał wyjechać na staż zagraniczny. No to może to są narkotyki? Tak, objawy by się zgadzały, ale jakbyś go zobaczył, no to naprawdę nie jest tam imprezowy chłopak. No ale wiesz, ja nie mówię
o imprezach, tylko mówi, że się uczy, że jest ambitny, że chciał pojechać. To może coś brał na pobudzenie. No może masz rację. Ta matka jego jest dziwna. Może ona podejrzewa, że on bierze narkotyki. Ciekawe, czy się zgodzi na pobranie moczu do badania. No, trzeba spróbować. Tak. Coś jeszcze? Nie, dziękuję. To na razie. Doktor Robert musi teraz dostać zgodę pacjenta na pobranie próbki jego moczu do badań laboratoryjnych. Pokażą one, czy chłopak zażywa narkotyki. Młody mężczyzna jest bardzo zdziwiony podejrzeniami lekarza. Niczego takiego nie powiedziałem. No, faktycznie to jest bez sensu, ale wiesz, pewnie tak trzeba. Skucie, przecież tak nie masz nic do ukrycia. Nic tu w tym sklepie nie mają. Musiałam iść do miasta. Czy coś się stało? Oj, mamo, pan doktor chce tylko wykonać badanie, żeby sprawdzić, czy nie mam narkotyków w organizmie. Co takiego? Spokojnie, to rutynowe badanie, a pan doktor powiedział, że jest potrzebne. Synku, przecież ty nie jesteś narkomanem. Mamuś, no wiadomo, ale skoro pan doktor powiedział, że potrzeba... Tak właśnie powiedziałem. Zgadza się pan na badanie toksykologiczne? No tak, zgadzam się. Nie mam nic do ukrycia. To jest właściwie śmieszne trochę, bo ja dobrze znam Szymona i wiem, że jest ostatnią osobą, która mogłaby brać narkotyki. Jak już pójdziemy w ogóle gdzieś na imprezę, to całą noc przy jednym piwie siedzi. Pacjentka, która chce wraz z mężem zaopiekować się trójką rodzeństwa z domu dziecka, jest już po tomografii komputerowej głowy. Wciąż nie wiadomo, co jej dolega i skąd biorą się problemy ze wzrokiem. Kobieta jest bardzo przestraszona swoim stanem. Chce porozmawiać z mężem. Posłuchaj, Marcin, musisz zadzwonić do naszej kuratorki. Ale po co? Zapytaj ją, czy dadzą nam dzieci, mimo że ja jestem chora. Ale Jola, ty nawet nie wiesz, co ci jest. Być może Marcinie, zaraz tam wszyscy wyjdziemy. Coraz gorzej widzę. A co będzie, jeżeli będę widziała jeszcze gorzej? Proszę cię, zrób to dla mnie i zadzwoń do niej, dobra? No dobra. Muszę iść, żeby mnie szukać. Ta kuratorka jest po to, żeby nas sprawdzać, czy nadajemy się na rodziców zastępczych. Nie wiem, po co teraz mam do niej dzwonić i mówić jej, że żona jest w szpitalu, skoro ona i tak nam teraz nie powie, czy to nam może przeszkodzić w tej opiece nad dziećmi. Ale zadzwonię, bo Jola się uparła. Mąż kobiety rozmawia z kuratorką. Informuje ją, że pacjentka miała wypadek samochodowy i przebywa w szpitalu. Mówi także o kłopotach kobiety ze wzrokiem. Kuratorka jest bardzo zaniepokojona i decyduje się przyjechać do szpitala. Rozmowę słyszy najstarszy chłopak. Teraz jest już pewien, że cała trójka trafi z powrotem do domu dziecka. Będziemy czekać. Kuratorka tu przyjedzie? Tak, już się tu wybiera. I co, zabierz nas do domu dziecka? No, ale Grzesiek, ja nie dzwoniłem po to, żeby was zabrała, tylko żeby jej powiedzieć, że ciocia Jola jest w szpitalu. Ciotka, srotka, to nie jest moja żadna ciotka. Spokój się, o co chodzi? O nic. Nie poznaję go, on nigdy się tak nie zachowywał. Jest najtrudniejszy z całej trójki, ale też najdłużej był w rodzinie, gdzie na porządku dziennym były awantury i alkohol. Ale o Joli nigdy tak nie mówił. Tymczasem tomografia głowy pacjentki i dodatkowe badania przyniosły całkiem nowe podejrzenia. Doktor Anna konsultuje wyniki badań z endokrynologiem. Tak wygląda ten konkretny przypadek. Proszę spojrzeć. Tak, w oczodołach są zmiany. Rozrost tkanek miękkich i stan zapalny w zakresie mięśni okołoruchowych. Właśnie pacjentka, zauważyłam, ma niewielki wytrzeszcz oczu. To na pewno. Te zmiany mogą powodować zaburzenie widzenia. Dopytywałam ją też i mówiła, że ma kłopoty z zasypianiem, schudła ostatnio i dodatkowo jeszcze jest dosyć nerwowa. Tłumaczyła się tym, że po prostu ostatnio chcą zostać rodzicami zastępczymi i te procedury były dla niej stresujące, ale jednak wydaje mi się, że to coś więcej. Te zmiany sugerują nadczynność tarczycy, ale żeby to potwierdzić, trzeba zrobić jeszcze kilka badań hormonalnych i USG tarczycy. Rozumiem, czyli przystępujemy do badań Tak, teraz. trzeba zrobić. Dobrze. Zrobili mi tomografię głowy i słyszałam, jak lekarka rozmawiała z neurologiem i powiedziała, że może będę miała problemy ze wzrokiem. Czyli jeśli mi się pogorszy, to możemy stracić te dzieci. Doktor Robert dostaje wyniki badań toksykologicznych. W organizmie pacjenta nie ma narkotyków, ale jest duża ilość środków nasennych. Teraz matka chłopaka będzie musiała przyznać się do podtruwania swojego syna. Nie ma pan w organizmie narkotyków. No to chyba było jasne. Tak, jednak jest znacznie podwyższony poziom leków nasennych.
Czego? Leków nasennych. Musiał pan ich sporo zażywać ostatnio. Ale ja wcale nie zażywam leków nasennych. Żadnych. To moja mama zażywa, ale nie ja. No, może pan zażył przez pomyłkę, ale nie, no, to jest za duża ilość. Raczej też nie jest to sprawa jednorazowa. No to dlatego jest pan tak osłabiony. Nie, doktorze, niemożliwe. Tak jak powiedziałem, to jakaś pomyłka. Ja nigdy nie zażywałem żadnych tego typu środków. Ej, mamo, gdzie ty idziesz? Tak mi jakoś słabo. Muszę wyjść na chwilkę. Kobieta wie już, że tajemnica wyszła na jaw. Nie potrafi powiedzieć synowi prawdy. Boi się jego reakcji. To jest przedziwna sytuacja. On jest kompletnie zaskoczony, że zażywał leki nasenne, a matka zachowuje się, jakby uciekała. Teraz to ja muszę koniecznie z nią porozmawiać. Doktor Robert znalazł matkę chłopaka przed szpitalem, gdzie kobieta zażywała tabletki na uspokojenie i cały czas pytała tylko, czy jej synowi grozi niebezpieczeństwo. Lekarzowi z trudem udało się namówić ją do rozmowy. Proszę pani, mam wrażenie, że pani wie coś, czego nie chce mi powiedzieć. Czy pani bierze leki nasenne? Tak, leczę się na nerwicę i między innymi biorę leki nasenne. Czy pani syn również bierze leki nasenne? Nie. Czy jest coś, o czym nie chce mi pani powiedzieć? Nie. Proszę pani, przecież widzę, że coś się dzieje. Zapytam jeszcze raz, czy pani syn bierze leki nasenne? Nie. Tak. Ale on o tym nie wie. Nie bardzo rozumiem. Rozpuszczałam mu je w kawie, w zupie. On nie wiedział, że bierze te lekarstwa. Dlaczego pani to robiła? Bo chciałam, żeby nie wyjechał. Proszę mnie zrozumieć. To jest moje jedyne dziecko. A ta dziewucha ciągle go namawiała na ten wyjazd. Ja już nie wiedziałam, jak go mam zatrzymać. Dopiero teraz kobieta zaczyna rozumieć, że tak naprawdę truła syna, a leki, które mu podawała, mogły go nawet zabić. Panie doktorze, błagam pana, niech mu pan o tym powie. Ja nie będę miała odwagi. Pierwszy raz widzę matkę, która truje własne dziecko, żeby nie pojechało ono na zagranicę. No bo takie są fakty. Podawała mu przez długi czas leki nasenne, prawdopodobnie uszkodziła mu organizm, być może go uzależniła. Ja nie zgłoszę tego na policję, to syn może złożyć zawiadomienie. Ja tylko przekażę diagnozę. Pacjent, który przewrócił się na ulicy, dowiaduje się, że własna matka od kilku miesięcy faszeruje go środkami nasennymi. Jest wściekły, nie rozumie matki. Właśnie się dowiedziałem, że moja własna matka mnie truła, no. Matka chciała w ten sposób zatrzymać syna w domu. Nie rozumiała, że mogła doprowadzić nawet do jego śmierci. Ty jesteś nienormalna! Szymon, spokojnie. Ja nie chciałam go otruć. To jest mój jedyny syn. Pacjentka, która spowodowała wypadek, może być poważnie chora. Jeśli tak jest, nie będzie mogła zająć się dziećmi. Proszę państwa, co się tutaj dzieje? Gówno! Bez takich incydentów tutaj, dobrze? Przepraszam pana. Najstarszy z rodzeństwa wpada w szał. Nie chce wracać do domu dziecka. Pogotowie przywozi kobietę, która chce założyć rodzinę zastępczą dla trójki dzieci. Jeśli jest poważnie chora, będzie to niemożliwe. Teraz chcę stworzyć im dom. Prawdziwy, ciepły, rodzinny dom. To polski Szymon. Oto właśnie mój syn. Do szpitala przychodzi mężczyzna z nadopiekuńczą matką. Kobieta nie chce, żeby syn wyjechał za granicę i nienawidzi jego dziewczyny. Jak on tylko wyzdrowieje, to ja go na pewno od tej baby uwolnię. Młody mężczyzna od kilku miesięcy źle się czuje. Nie podejrzewa, że winna temu jest jego matka. Kobieta bez wiedzy syna podawała mu środki nasenne. Spuszczałam mu je w kawie, w zupie. On nie wiedział, że bierze te lekarstwa. Pierwszy raz widzę matkę, która truje własne dziecko. Doktor Robert musi powiedzieć pacjentowi prawdę. Boi się, jak chłopak zareaguje na wiadomość, że własna matka truła go tabletkami nasennymi. Znam już przyczynę pańskich dolegliwości. Panie doktorze, ale ja już mówiłem, ja nigdy nie zażywałem żadnych środków nasennych. Zażywał pan nieświadomie.
Pańska mama je panu podawała bez pańskiej zgody. Dlatego muszę pana zabrać teraz na oddział toksykologii, żeby sprawdzić, czy nie ma pan uszkodzonych organów wewnętrznych. Przypuszczam, że jest pan uzależniony. Ale, panie doktorze, jak to matka? W jakim celu miałaby to robić? Po co? O tym musi pan już z nią porozmawiać. Szymon, co ty robisz? Chłopak jest w szoku. Nie może uwierzyć w to, że truła go własna matka. Musi natychmiast dowiedzieć się, dlaczego to robiła. Jak mogłaś? Synku, Nie ma synu! Ja chciałam tylko, żebyś nie wyjechał, tylko tyle. Po co ty podawałaś mi... Po co ty mnie w ogóle trułaś? W jakim celu? Co za matka z ciebie? Nie znalazłam już innego sposobu, żeby cię zatrzymać. Ja nie wiedziałam, że to jest takie niebezpieczne. I dlatego podawałaś mi te prochy, tak? Wiesz co? Nie. Ty jesteś nienormalna! Szymon, spokojnie. Spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Ja nie chciałam go otruć. To jest mój jedyny syn. Ja go bardzo kocham. Ja nie wyobrażam sobie życia bez mojego dziecka. Ja nie wiem, ja nie rozumiem, co on ode mnie chce. No nie wiem, co na to powiedzieć. No nie wiem, no. Właśnie się dowiedziałem, że moja własna matka mnie truła, no. No czy ktoś wiedziałby, co na to powiedzieć? No ja nie wiem, no nie wiem. Doktor Anna powiadomiła już swoją pacjentkę, że prawdopodobnie jej kłopoty ze wzrokiem wynikają z nadczynności tarczycy. Aby potwierdzić diagnozę, przeprowadza badanie USG. Tarczyca nieznacznie powiększona, ale nie ma ani cyst, ani guzów, także obejdzie się bez operacji. Przynajmniej tyle. Ale naprawdę proszę się tak nie martwić. Nadczynność tarczycy to jeszcze nie jest koniec świata i pani problemy ze wzrokiem powinny się cofnąć w trakcie leczenia. Spokojnie. Musimy tylko poczekać jeszcze na wyniki hormonów i wszystko będzie jasne. Co się tam dzieje, pani Agnieszko? W izbie przyjęć najstarszy chłopak z rodziny zastępczej szarpie się z jakimś obcym człowiekiem. Przepraszam pana. Gówno się dzieje, daj mi spokój i chcę wracać do bidula! W szpitalu pojawia się kuratorka, która przygotowuje małżeństwo do zostania rodziną zastępczą. Grzesiu twierdzi, że chce wracać do domu dziecka. Naprawdę? Chodź, porozmawiamy. Chodź, proszę. Kobieta jest załamana zachowaniem najstarszego chłopaka. Nie rozumie, dlaczego nagle zmienił zdanie i nie chce mieszkać z nią i jej mężem. Co się dzieje, Grzesiu? Nic. Naprawdę chcesz wrócić do domu dziecka? Dajcie mi wszyscy spokój. Nie dam ci spokoju, bo mi na tobie bardzo zależy. Rozumiesz? Nie odpowiedziałeś. Chcesz wrócić do domu dziecka? Nie, To dlaczego tak powiedziałeś? bo wy i tak nas nie weźmiecie. Dlaczego tak myślisz? Dlaczego i dlaczego? Bo jesteś chora i będziesz musiała się sobą zająć, a nie nami. Posłuchaj, mam chorą tarczycę, ale lekarze już wiedzą, co mi jest i mnie wyleczą. Mówią, że będę normalnie widziała i jak będę zażywała lekarstwa, to będę zupełnie zdrowa. I zapamiętaj, nic, ale to nic nie jest w stanie przeszkodzić mi w tym, żebym się wami opiekowała. Rozumiesz? Chłopiec nareszcie się uspokaja. Wie już, że nie ma się czego bać. Głupio zrobiłem. Mogłem nie mówić, że chcę wracać do bidula. Ale to przez to, że zawsze nas oddawali. Już kilka razy jakieś ciocie i wujkowie miały nas zabrać i zawsze oddawali. A teraz ja ich naprawdę lubię i chciałbym u nich mieszkać. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymon Topolski uzależnił się od leków nasennych podawanych mu przez matkę, dlatego został objęty opieką psychiatryczną. Lekarz pomaga mu w bezpiecznym odstawieniu lekarstw i powrocie do normalności. Chłopaka cały czas wspiera jego dziewczyna. Młody mężczyzna nie wniósł oskarżenia przeciwko swojej matce, ale wyprowadził się z domu i nie utrzymuje z nią żadnych kontaktów. Powoli dochodzę do siebie, chociaż jest mi bardzo ciężko. Anita bardzo mi w tym pomaga. Bez niej to chyba w ogóle nie dałbym rady. Na staż niestety nie pojechałem, nie byłem w stanie. Ale jak już całkiem wyzdrowieję, to na pewno będę próbować jeszcze raz. A mama? Nie, z matką nie mam i nie chcę mieć więcej żadnego kontaktu.
U Jolanty Walkiewicz zdiagnozowano chorobę Gravesa-Basedowa, czyli nadczynność tarczycy. Po 7 dniach została ona wypisana ze szpitala. Jednak będzie musiała stale przyjmować leki, dzięki którym zacznie znowu normalnie widzieć i poczuje się lepiej. Pozostanie pod stałą opieką endokrynologa. 2 dni później trójka rodzeństwa z domu dziecka zamieszkała z pacjentką i jej mężem. Tak się bałam, co będzie, ale wygląda na to, że wszystko jest w porządku, powoli wracam do zdrowia. Najważniejsza jest jednak inna sprawa. Już oficjalnie zostaliśmy rodzicami zastępczymi naszych dzieciaków. To jest najwspanialsza rzecz, jaka nam się zdarzyła w życiu. Pogotowie zabiera z ulicy pijanego do nieprzytomności 14-latka. Nieprzytomny chłopiec. Jaki alkohol? To przecież jeszcze małe dziecko. Do szpitala trafia również pijany kolega nastolatka. Stan chłopca jest krytyczny. Jego serce przestaje bić. Lekarze walczą z czasem. Dobra. Ja nie wiem, czy chłopak przeżyje. Taka ilość alkoholu? Boli strasznie. Kobieta, którą bardzo boli brzuch, szuka pomocy lekarzy. Przyszłam. Wynoś się! Pacjentka ma niekontrolowany napad agresji. Miałam nadzieję, że już nigdy nie usłyszę o tej chorobie. Proszę pani, czy pani wie, co to jest porfiria? Kobieta cierpi na wampiryzm. Mój tata na to umarł. Strzał! Intensywna reanimacja nie pomaga. Chłopak umiera. Panie doktorze. Bardzo mi przykro, Paweł nie żyje. Co? Doktorze, a co z moim dzieckiem? Co z moim synem?